Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego to stare Porsche może być warte nawet $1 milion, to dobrze trafiliście, bo właśnie w tym odcinku postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie. Cóż, powitajmy w La Squadra 911 Classic Study by Singer. Słuchajcie, dołączył Dawid. Dzień dobry. Z którym nagrywaliśmy film o donorach, czyli o samochodach, które po prostu mogą zostać no, tymi, na bazie których Singer zbuduje Wam właśnie ten samochód. Dawid, czy to prawda, że ten samochód może być warty około $1 miliona? Dokładnie tak, tym bardziej, że Classic Study, czyli w tej konfiguracji, którą mamy tutaj u nas w La Squadra, nie da się już tego samochodu zamówić i przez co też ceny wystrzeliły na aukcjach, więc no można powiedzieć, że tylko zyskuje na wartości. Dokładnie tak. Słuchajcie, Classic Study pierwotnie tak naprawdę był samochodem, który nie nazywał się w ten sposób. Dopiero jak pojawiły się kolejne modele DLS Turbo, to ten pierwszy Reimagined by Singer został nazwany Classic Study po to, żeby było wiadomo, i on był produkowany przez 9 lat. Produkowany to może złe słowo, bo to jest manufaktura, to było kilkadziesiąt samochodów. Natomiast tu mamy przy sobie egzemplarz z 15 roku, 2015, Tak. który ma nazwę, która brzmi Atlantic Commission. Atlantic Commission, ponieważ każde auto jest robione na zamówienie i każde auto już w momencie specyfikacji otrzymuje swoją unikatową nazwę. A ja od razu zadam Ci pytanie, Singer czy Singer? O właśnie, dobrze, że poruszyłeś te kwestie, ponieważ we wstępie powiedziałem bodaj Singer, można mówić Singer. Obie są tak naprawdę nazwy, obie wymowy są poprawne. Słuchajcie, wszystko wzięło się z tego, że Rob Dickinson, założyciel marki Singer, tę nazwę wziął jakby z dwóch powodów. Wyobraźcie sobie, że Rob Dickinson, zanim założył tę właśnie markę, był wokalistą, zresztą do dzisiaj gdzieś tam czasami śpiewa, natomiast jakby zespół, który prowadził przez ponad 20 lat, wydał kilka płyt. W 90 latach nawet grał jako support przed zespołem Smashing Pumpkins, więc to nie była jakaś mała tam sobie, że tak powiem, kapela, tylko rzeczywiście grali na dużych festiwalach. No więc on jest wokalistą, Singer, natomiast nazwa też jakby jest oddaniem hołdu czci Norbertowi Singerowi, niemieckiemu inżynierowi, który w kartach historii Porsche zapisał się z złotymi zgłoskami, więc jak sobie zobaczycie na hasło Wikipedia Norbert Singer, to tam jest całe mnóstwo po prostu wydarzeń, które po prostu jemu Porsche zawdzięcza, więc można powiedzieć i Singer, i Singer, i obie wymowy są poprawne. Dziękuję Andrzeju za wyjaśnienie, bo pewnie będziemy się tutaj przeplatać. Tak jest. Singer, Singer, Tak. żebyśmy mieli tutaj jasność, że obydwie formy są tak na dobrą sprawę poprawne. Tak jest. A teraz przejdźmy do konkretów. Słuchajcie, mamy tutaj rzadką okazję, ale w La Squadra są takie rzadkie okazje, nie są rzadkie, że tak powiem. Mamy 964 w oryginalnej postaci, która mogłaby być donorem właśnie Singerowym. Nawet jest. I jest. A tu mamy po prostu już auto właśnie po przeróbkach, więc będziemy mieli po prostu możliwość pokazania Wam różnic między samochodami. I myślę, że właśnie ze względu na to, że mamy dwa samochody, które diametralnie się od siebie różnią, w ten sposób wszyscy najlepiej zrozumieją, czemu to auto tyle kosztuje. I chyba w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od tej najważniejszej części, czyli od serca, od silnika. Ja tylko jeszcze dopowiem, że słuchajcie, z tym co powiedziałeś, diametralnie się różnią. Wiele osób przechodzi, odwiedza nas w La Squadrze i mówi: o, miałem takie auto, o, albo sąsiad miał takie auto, a potem po prostu, gdy zwracamy uwagę na szczegóły, bo tutaj w tym przypadku, w tym samochodzie diabeł tkwi naprawdę bardzo mocno w szczegółach, tutaj każdy centymetr kwadratowy tego samochodu został poddany bardzo gruntownej przebudowie, natomiast z zewnątrz możemy po prostu stwierdzić: o, 930, 964, po prostu Porsche, tak, 911, jakaś tam klasyczna, natomiast słuchajcie, nie, tutaj po prostu różnic jest całe mnóstwo, ale tak jak powiedziałeś, zaczynamy od serca samochodu. I o to też trochę chodzi w sumie w marce Singer, że samochody zachowują swój sznyt lat 70., 80., ale mają technologię rodem z XXI wieku i są w stanie zapewnić osiągi, których oryginalnie, powiedzmy, Porsche z tamtych lat teraz już no, by nam po prostu nie dostarczyło. Co, odpalamy? Odpalmy.
Jak wrażenia? No, ten rzeczywiście brzmi bardziej klasycznie. Tutaj jest chyba jakoś tak wyższe rejestry obrotów są grane. No ja bym powiedział, że w ogóle kultura pracy tego Jest silnika inna, jest prawda? zupełnie inna. Tak. On dużo szybciej się wkręca na To na obroty. pewno, właśnie to. I pojemność robi różnicę, to jest taki bardziej gardłowy dźwięk, więc no powiedziałbym, że to jest taki silnik współczesny, Tak. a tamten jest faktycznie Ale z jednocześnie lat chłodzony 70. powietrzem, wolno ssące, Tak. więc jakby wiadomo, że tutaj nic go nie zakłóca. No i właśnie ten klank chłodzenia powietrzem ma no, wyjątkowy klimat po prostu. Myślę, że powinniśmy otworzyć Dobra. maskę tutaj od silnika, właśnie żeby pokazać te różnice. No różnic jest sporo, tak powiedziałbym na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim bałagan, który jest pod maską Tak. w oryginale, nie występuje w ogóle w Singerze. Widać tą pieczołowitą dbałość o detale, Tak. które są w Singerze. Zdecydowanie, słuchajcie, tutaj jakby za konstrukcję silnika odpowiada zespół, który nazywa się EdPink. Jest to firma z Kalifornii, która zajmuje się przygotowywaniem silników dla różnych motorsportowych teamów. Natomiast jej bardzo istotnym klientem był właśnie Singer już od tam 2012 bodaj roku. Więc w tym samochodzie mamy silnik i wyobraźcie sobie, słuchajcie, damy tutaj też link, albo damy link pod filmem, bo trafiłem na taki film na YouTubie, słuchajcie, gdzie naprawdę pokazane jest z dużą dokładnością, że silniki z auta Donora przychodzą do właśnie Eda Pinka, są rozbierane na części, są czyszczone bardzo dokładnie, wszystko jest po prostu czyszczone, niektóre, nie wiem, gładzie cylindrów są na nowo bardzo precyzyjnie poprawiane, po to, żeby wszystko było po prostu, no wszystko, żeby idealnie działało. Oni wręcz mówią, że to wygląda, że stan tych części jest lepszy niż w momencie, kiedy były fabrycznie nowe w tym silniku. Na przykład wiatrak jest elementem pochodzącym dokładnie 1:1 z oryginalnego silnika. Tak, ale tutaj ja od razu bym dodał jedną rzecz, bo tutaj mamy tak na dobrą sprawę akurat w tym egzemplarzu już drugą ewolucję tego silnika. Okej. Pierwszy jaki powstał, oryginalnie mamy 3,6 litra. Jasne. Obydwa silniki są chłodzone powietrzem, tak jak Ty powiedziałeś. I pierwsza wersja była 3,8 litra, którą Singer opracował wspólnie z Cosworthem. Tak jest. Cosworth tutaj maczał swoje palce, więc no, najlepsze silniki można powiedzieć. Teraz w ogóle Cosworth to, co w ostatnich czasach wypuścił, do to Bugatti wiecie, też wyszło. dokładnie, 8-litrowe wolno ssące V16. V16 właśnie. Tak. Więc no tutaj specjaliści się za to zabrali. I tutaj mamy drugą edycję już tego silnika, bo tutaj mamy 4 litry, Dokładnie 390 koni. Silnik kręci się do 7200 czy 7300 obrotów. Tak, dokładnie tak. I maksymalny moment obrotowy osiąga przy 6000 obrotów. I tutaj jeśli chodzi o same zmiany w tym silniku, to jest kilka kluczowych. Po pierwsze mamy tutaj zmienione głowice, które mają zdecydowanie lepsze przepływy. Tą pojemność Singer zwiększył też, można powiedzieć, takim autorskim wałem korbowym, bo zwiększono wykorbienie, tym samym zwiększono czy zmniejszono? Zmniejszono, bo jak się zmniejszy, to się powiększa, pojemność tak. cylindra. Więc tutaj przez to też udało się właśnie zwiększyć tą pojemność i to zbudowało nam ten charakter dźwięku tego motoru. Mamy też tłoki, które dostarcza Mahle. Mamy też całkowicie inne zawory w głowicy, także zmian naprawdę było mnóstwo i można powiedzieć, że ta jednostka dalej ewoluuje, no bo teraz już mamy 500-konną wersję tego za którą już silnika. odpowiada, właściwie to nie jest wersja, bo to jest zupełnie nowa konstrukcja Tak. stworzona przez Williamsa. Ale ta myśl przewodnia, którą Cosworth została. zapoczątkował, jeszcze ona ewoluuje. Natomiast mówisz już o silniku, który jest dostępny w wariancie DLS Tak. i DLS Turbo. Właściwie nie, mówimy o DLS-ie, który ma 500 koni z 4-litrowej jednostki wolnossącej, ale to już jest właśnie Williams i Hans Mezger, czyli gość, który odpowiadał za silniki między innymi do 917, 935, jakby za za całą po prostu historię Porsche z lat 70. Taką tą taką najlepszą po prostu. Tak. On też dodał po prostu swoje 3 grosze do silnika w DLS-ie. Ale wróćmy do tego, bo tutaj jesteśmy. Tak, Classic Study. i teraz powinniśmy z powrotem tutaj spojrzeć pod maskę tego silnika, bo tak jak wspomniałeś, mamy tutaj wiele podzespołów, które zostały odnowione i są one tożsame z bazą, która posłużyła do budowy tego Singera, ale ten kolektor dolotowy... No to jest przepiękna w ogóle, Tak. to jest historia sama w sobie, prawda? Dokładnie tak. Tutaj
mamy zwiększoną pojemność, jest też jakby zmieniony jego układ, zostało to przeliczone tak, żeby on był jak najwydajniejszy, jak najwydajniej dostarczał powietrze do silnika. I tutaj no to charakterystyczna obudowa, która nam odpowiada za chłodzenie tego silnika. No, detale pod maską, no myślę, że najlepiej to podsumowuje ta skóra, Tak. którą jest wykończona komora silnika. To jest coś niebywałego i rzadko spotykane w samochodach, więc myślę, że to już taki jest prognostyk do tego, czemu to auto tyle kosztuje. Tu możemy jeszcze się na chwilę zatrzymać, bo jak jesteśmy już w tylnej partii, to warto na przykład powiedzieć o tym detalu. To jest coś takiego, co jakby takie odbojniki, typowa rzecz w Stanach Zjednoczonych. No, można powiedzieć, że zderzak. Tak, można powiedzieć, że zderzak, natomiast słuchajcie, ten zderzak jest zbudowany z karbonu, jak zresztą większość poszycia Singera. Natomiast ten karbon jest pokryty niklem, co nawet u Jaya Leno wzbudziło dużą sensację, jak Jay Leno się spytał, ale jak to, nikiel na karbonie? Tak, dostawca Singera po prostu jest absolutnie opanował do mistrzostwa niklowanie i nawet po prostu elementy karbonowe nie stanowią problemu. Dokładnie tak. Wspomniałeś o karbonie i jakby poza tą technologią, która kryje się pod maską silnika, karbonu jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Całe poszycie, tak jak wspomniałeś, zostało wykonane z karbonu, aczkolwiek w tej konfiguracji karbon jest skryty pod kolorem granatowym, który też jest, powiedziałbym, no dość niezwykły, a przepraszam, jednak tutaj trzeba z duszą, że tak powiem, to Użyć potraktować. trzeba siły, bo to jest auto analogowe. I wydaje mi się, że do tej wersji Classic Study faktycznie ten granat bardzo dobrze pasuje. Ten dokładnie egzemplarz też pochodzi z Wielkiej Brytanii, dawca był też z Wielkiej Brytanii, więc no powiedziałbym, że taka brytyjska konfiguracja. Brytyjska konfiguracja, dopowiem tylko odnośnie poszycia. Drzwi nie są karbonowe, ponieważ Singerowi zależało na tym, żeby właśnie metalowe drzwi dały ten po prostu feeling, żeby była ta odpowiednia ciężkość. Karbonowe drzwi są często, nie wiem, niejednokrotnie mamy tutaj do czynienia z karbonowymi drzwiami i one się tak po prostu trochę kiepsko domykają, natomiast tutaj jest zachowany dźwięk z oryginalnej 911, co ma swój oczywiście piękny urok. W motorsporcie jak najbardziej, natomiast tutaj otwieranie i zamykanie tego samochodu sprawia wiele radości. Tak jest. Dawid, teraz mała niespodzianka. Stań może tutaj bliżej tyłu, bo tutaj się to będzie Tak, działo. tu mnie zaskoczysz? Tak naprawdę Ciebie nie zaskoczę, bo Ty wiesz, co się będzie działo, bo działamy według scenariusza, ale może Was zaskoczę. Uwaga, słuchajcie. Mamy tutaj coś na kształt aktywnego aero, spoiler, który automatycznie przy 100 na godzinę wysuwa się, natomiast można go też wywołać schowanym bardzo skrzętnie przyciskiem na desce rozdzielczej. Czyli kolejne nawiązanie do motorsportu, z którego wywodzi się myśl tego samochodu. Można powiedzieć, że to jest jeden z elementów. Drugi, bardzo charakterystyczny, Tak po jest. którym można poznać Singera, to wlew paliwa. Wprawne oko znawców 911 myślę, że będzie wiedziało o tym, że wlew znajduje się na błotniku, natomiast we wszystkich motorsportowych wersjach zawsze ten wlew był centralnie, bezpośrednio do zbiornika paliwa, który mieścił się tutaj w pokrywie bagażnika. Mamy tutaj też zawieszenie, nie wiem czy jedyne słuszne, no ale właśnie takie, które w takim samochodzie powinno się znaleźć. Czyli szwedzkiego Olinsa. Szwedzkiego Olinsa, regulowanego, wielopoziomowo, więc można sobie rzeczywiście tutaj twardość tego zawieszenia dostroić. Mamy układ hamulcowy od oczywiście włoskiego Brembo. Opcjonalnie była tutaj opcja na karbonowo-ceramiczny układ hamulcowy, natomiast tutaj mamy standardowy, prawda? Tak, dokładnie tak. I w chwili, gdy ktoś chciałby sprzedać ten samochód i nowy właściciel stwierdziłby, że chciałby go sobie na przykład coś zmienić, zmodyfikować, to Singer sam z siebie jakby już umożliwia właśnie takie rzeczy i można wtedy ten układ hamulcowy sobie tutaj zmienić bezpośrednio w fabryce. Natomiast co jest bardzo istotne i o tym mówił Jakub Pietrzak w filmie, który tutaj też Wam gdzieś zlinkujemy, no bardzo dużym plusem takiego samochodu jest to, że posługuje się jakby oryginalnym winem, Tak. dzięki czemu, że tak powiem, jakby już samochód nie podlega żadnym współczesnym normom emisji, jakby jest traktowany jako klasyk, jakby już wcześniej zarejestrowany, więc możemy spokojnie z takiego samochodu korzystać. Na ten moment ta furtka prawna Tak. pozwala na to, żeby cieszyć się autem, który może mieć 4-litrowy silnik, a no nie obawiać się tego, że za chwilę gdzieś nas nie wpuszczą. Norma emisji spalin
pozbawi możliwości jazdy tym samochodem. To Może, co, zanim, do może środka? zanim przejdziemy do wnętrza, to jeszcze pokażmy tylko właśnie bagażnik, to, bo on dobra. jest bardzo ciekawy. Zdecydowanie tak. Tutaj jakby też można zobaczyć pieczołowitość wykończenia. Tak, tutaj mamy jeszcze jakieś nasze dokumenty, ale zapraszamy. Zapraszamy, Ja to zapraszamy. schowam. Zobaczcie, bo czegoś takiego pod maską czy w komorze bagażnika nigdy wcześniej nie widzieliście. Wykończony oczywiście skórą. Tutaj mamy ten wlew paliwa, który jest tutaj niklem wykonany. Tu Tutaj mamy trójkąt. trójkąt. I to, co chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, to ta rozpórka. Tak. Ona jest w ogóle w kolorze nadwozia samochodu i jest tutaj na unibolach, co jest w sumie rzadkością, bo zawsze są po prostu przykręcane, a tutaj widzimy, że możemy ją jeszcze doregulować i ta sztywność jest tutaj naprawdę wysokim poziomie. No, pomijając już sam fakt, że całe nadwozie jest wykonane z karbonu, więc tutaj nie musimy się o to w żaden sposób martwić. Ja A to wspomniałeś odkładam. o lakierowanej rozpórce, natomiast cały samochód jest polakierowany. O tym również Rob Dickinson w wywiadach mówi bardzo często, że jakby bardzo mu zależało na tym, żeby właśnie ten samochód był naprawdę idealnie polakierowany. On właśnie mówi o takim holistycznym podejściu do swoich przeróbek, tak? Kiedyś do historii w ogóle samej marki pewnie dojdziemy w jakimś innym filmie, żeby to tak troszeczkę Musimy. Wam wszystko przybliżyć. Natomiast to jest też jeden z punktów, gdzie po prostu Rob ma hopla, więc jakby tutaj no tego pewnie nie zobaczycie może w filmie aż tak dokładnie, natomiast rzeczywiście poziom, jakby jakość tego polakierowania jest na najwyższym poziomie. I ja to tylko skwituję w ten sposób, że już w fabryce ten samochód jest zabezpieczony folią PPF. A, w fabryce, tak? Tak, A, żeby się okej. tutaj nic nie stało z lakierem. Idziemy do Przejdźmy- środka? Tak, dokładnie. Chodźmy. Słuchajcie, ta specyfikacja być może ona jest właściwie bardzo zbliżona do oryginału, przez to, że tutaj jest dosyć czarno, drzwi są obite na czarno, wyścielane czarną skórą. Zresztą zapach tej skóry tutaj jest Jest rzeczywiście niesamowity. przepiękny, bo tutaj jest skóra Connolly, to jest brytyjska marka, która kiedyś dostarczała skóry do Rollsów, Bentleyów, więc to jest rzeczywiście gruba, jakościowa skóra. Oczywiście na samym fotelu jest pepitka, czyli możemy poczuć się jak w klasycznym Porsche, natomiast nie wiem, czy te fotele są też od Recaro, niektóre, jest jakby wiele wersji, Ogólnie właśnie można sobie rzeczywiście pod siebie dostosować ten samochód, prawda? tak, no tutaj powinniśmy teraz pokazać parę przebitek, jak można skonfigurować Właśnie. Classic Study, bo tak na dobrą sprawę tutaj ogranicza nas fantazja i też jakby doradztwo osoby ze strony Singera, która pomaga skonfigurować ten samochód. To jest bardzo dużo detali, które podlega Tak jest. personalizacji, chociażby jak zegary Tło i zegarów, podświetlenie. kolory tego wszystkiego. Tutaj jest, słuchajcie, zobaczcie, bardzo fajny gadżet, ponieważ mamy właściwie zachowaną analogową deskę rozdzielczą z tymi właśnie charakterystycznymi, dużymi przełącznikami, które tak wszyscy lubimy. Natomiast, żeby, że tak powiem, było współcześnie też, no to jest malutki ciekłokrystaliczny ekran, który nawet jest dotykowy, słuchajcie, on tutaj gdzieś tam reaguje całkiem dobrze. Bardzo dobrze, nawet bym powiedział. No i to po prostu powoduje, że znowu mamy piękne, klasyczne wnętrze z małym elementem, który po prostu nam je bardzo współcześnia. A w nowszych wersjach jest też dostępny Apple CarPlay, więc Tak. możemy się tutaj cieszyć, że tak powiem, nowoczesnością. Możemy cieszyć się nowoczesnością, jest podobno bardzo dobry sprzęt audio, którego teraz może nie będziemy testować, natomiast rzeczywiście, no, auto idealne, trochę jakby bierze najlepsze co w motoryzacji, tak? Czyli po prostu ducha klasyka, przy jednoczesnym po prostu spokoju, że możesz pojechać w dłuższą trasę, będzie działała wydajnie klimatyzacja, są świetne Tak. hamulce, nie boisz się tego, że będziesz nocą po prostu narzekał na światło, bo tu wszystko po prostu zadziała, a jednocześnie wychodzisz z tego samochodu, no i jest totalnie klasa po prostu i smak. Wszystko co najlepsze, mi jako, można powiedzieć, trochę fanowi Porsche, no to skrada to serce w pierwszym, że tak powiem, momencie i chyba nie powinniśmy zrobić nic innego teraz, jak pożegnać się i powinniśmy odjechać teraz tym samochodem. No to może to zrobimy, no. Tam znikniemy za zakrętem. Wiadomo, Dokładnie że daleko tak. nie jedziemy, ale troszeczkę spróbujemy odjechać. Mam tu w ogóle kluczyk, mam. No to jest, przed chwilą byłem w automacie, więc teraz jednak noga na sprzęgło. Wszystko co najlepsze teraz się wydarzyło. No to co, do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym.